6 grudnia 2018 roku na zaproszenie Politechniki Częstochowskiej wzięliśmy udział w konferencji IT Academic Day, na której przedstawiliśmy prezentację pod tytułem C# plus Gothic plus ANT LR4, czyli tworzymy kompilator. Podczas prezentacji przybliżyliśmy słuchaczom temat kompilatorów. Opowiedzieliśmy o tym, czym są i jak działają na przykładzie kompilatora gotikowego języka skryptowego Daedalus, który jest jednym z wielu narzędzi tworzonych w ramach projektu Dzieje Korinis. Głównym celem wspomnianego kompilatora jest poprawa jakości pracy programistów zajmujących się pisaniem skryptów rozgrywki do gotikowych modyfikacji. Chętnych dowiedzieć się więcej o naszym kompilatorze oraz o kompilatorach w ogóle zapraszamy do obejrzenia prezentacji. Poprowadzą ją Artur Kolarz-Kasperek, koordynator programistów w zespole dziejów Korinis, oraz Krzysztof Kisioj-Jura, kierujący projektem Daedalus Compiler. Także prosimy o uwagę. My tutaj przyjechaliśmy z projektu Dzieje Korinis i przedstawimy Wam dzisiaj prezentację o temacie C# plus Gothic plus ANT LR4, czyli tworzymy kompilator. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się spodoba. Zanim przejdziemy do innej części prezentacji, to powiemy trochę o sobie oraz o projekcie Dzieje Korinis. Cześć, ja nazywam się Artur Kasperek. Przyjechałem z niedaleka, z Zawiercia, tam właśnie mieszkam. Jestem koordynatorem w projekcie non-profit Dzieje Korinis. Zajmuję się tam koordynacją programistów, projektów właśnie związanych z narzędziami dla skrypterów. Zarobkowo, profesjonalnie jestem programistą JS-a, TypeScriptu. Pracuję już profesjonalnie 3 lata. 2 lata pracowałem głównie w software house'ach, a od roku właściwie zajmuję się głównie, jestem po prostu freelancerem. Dodatkowo jestem studentem, studiuję na Politechnice Śląskiej informatykę. Teraz Krzysztof. Cześć, ja przyjechałem do Was z Parkitki, czyli nazywam się Krzysztof Jura, przyjechałem do Was z Parkitki, czyli z Częstochowa, miałem niedaleko. W internetach jestem znany pod pseudonimem Kisioj. Moja przygoda z programowaniem rozpoczęła się w 2007 roku od tworzenia komputerowych gier 2D na platformie Beyond. Od ponad 5 lat programuję zawodowo, robię głównie aplikacje internetowe, zarówno po stronie backendu, który piszę w Pythonie, jak i po stronie frontendu, który oczywiście piszę w JavaScriptie. Bardzo możliwe, że część z Was korzystała z jakichś systemów, przy których pracowałem. Jednym z takich systemów jest chociażby system bankowy banku PKO BP. Oprócz tego, że programuję, to od wielu lat uczę programowania takich języków jak C, C++ oraz Python, zarówno prywatnie, jak i w szkołach programowania. Niedawno założyłem na Facebooku profil mający na celu zrzeszać częstochowską społeczność użytkowników Pythona. Naszym celem będzie zorganizowanie cyklicznych, comiesięcznych spotkań dla entuzjastów tego języka. Na takim spotkaniu będzie jakaś prezentacja, jakiś poczęstunek i integracja. Oprócz tego, w ramach tego PyChestu, niedługo będziemy startowali z darmowymi warsztatami z Pythona od podstaw. Będą to warsztaty dla każdego, niezależnie od wieku, płci, rasy, wyznania, orientacji seksualnej czy poglądów politycznych, więc zapraszamy każdego. My razem z Arturem pracujemy po godzinach nad takim projektem jak Gothic 2 Dzieje Korinis. Jest to po prostu projekt, tworzymy moda do takiej kultowej gry Gothic 2. Oprócz nas przyjechał tutaj też dzisiaj założyciel projektu, czyli Piotr Szczołnowski, pseudonim Dark, oraz 2 członków ekipy filmowej. Ogólnie nad naszym projektem pracuje kilkadziesiąt osób. Są to programiści, graficy 3D, level designerzy i scenarzyści i pewnie jeszcze kilka innych typów osób, których teraz nie pamiętam. Co ciekawe, nikt z nas nie pobiera za naszą pracę, nie dostajemy żadnego wynagrodzenia. Czyli wszystko to robimy non-profit, a projekt również będzie wydany za darmo, pod warunkiem, że będziecie mieli zainstalowanego Gothica 2. Jeżeli chodzi o nasz mod, to wyróżnia on się na tle innych modów, z tego względu, że będziemy mieli profesjonalną obsadę dubbingową. Do naszego modu, z tego co pamiętam, około 100 aktorów głosowych będzie użyczało głosu. Jeżeli chodzi o historię tego projektu, to sam pomysł powstał w 2008 roku, następnie prace rozpoczęły się w roku 2015, a obecny skład zespołu w takim kształcie, w jakim jest teraz, został uformowany. To jest kwestia mniej więcej ostatniego roku. Oprócz pracy nad modem, w naszym zespole pracujemy również nad różnymi narzędziami programistycznymi,
które mają za zadanie wspomóc budowanie właśnie w języku Gothic. Więcej o tych narzędziach opowie Wam już Artur. Tak, dokładnie. Także przedstawię pokrótce, jakie narzędzia tworzymy u nas w dziejach. Pierwszym takim narzędziem jest The Word Editor. Jest to narzędzie, które pozwoli na tworzenie mapy, na dodawanie elementów tej mapy, czyli różnych po prostu elementów z Gothica. Ma to działać mniej więcej tak jak w Unity macie taki edytor, może kojarzycie na pewno, jak Unity robicie, to tam Unity można sobie mapę dodać, różne rzeczy na nią dodawać i tak dalej. Czyli chcemy coś takiego zrobić, ale pod Gothica. Tutaj kolega właśnie z Rosji, to był jego początkowy projekt, a my właśnie dogadaliśmy się z nim i tworzymy razem. Także super sprawa, że udało się tak kolaborować. Innym projektem jest Package Builder. Jest to narzędzie, które pozwoli w prosty sposób spakować różne asety Gothica, skompilować je, takie jak na przykład mesze, czy tam modele postaci i w prosty sposób właśnie odpalić grę. To narzędzie ma być zintegrowane z resztą narzędzi. Innym narzędziem jest Translation Tool. Jest to narzędzie dla tłumaczy. Problem teraz w Gothicu jest taki, że wszystkie tłumaczenia, wszystkie teksty są trzymane w skryptach po prostu rozgrywki. I gdy chcielibyśmy przetłumaczyć naszą modyfikację na język angielski, to taki skrypter musi po prostu bezpośrednio, taki tłumacz musi bezpośrednio zmieniać te nazwy w kodzie. No wiadomo, tłumacz nie powinien raczej znać kodu, powinien się zająć tłumaczeniem. Ewentualnie może to tłumaczyć w kooperacji z skrypterem, no ale takie rozwiązanie jest trochę kulawe, także chcemy specjalnie zrobić narzędzie dla nich, dzięki któremu to będzie o wiele prostsze. I ostatnim takim nasz projektem, nad którym pracujemy, jest właśnie kompilator i o kompilatorze opowiemy właśnie dzisiaj więcej. Czy wie ktoś, co to jest Daedalus? Chyba nie. Takie macie mini podobne. Więc Daedalus jest to język, który służy do skryptowania rozgrywki Gothicu 1 oraz Gothicu 2. Jego składnia jest inspirowana składnią języka C. Język ten jest kompilowany do kodu maszynowego. Tenże kod jest właśnie uruchamiany w silniku Gothica. I dodatkowo w tym języku istnieje coś takiego jak eksternale, funkcje, które są eksternalami. I za pomocą tych funkcji, które tworzymy w tych skryptach, możemy odwoływać się do różnych metod w silniku. Czyli dzięki tym eksternalom nasze skrypty między innymi mogą się komunikować z silnikiem. Po prostu Daedalus jest w dużym skrócie takim pomostem, który pozwala odwoływać się do silnika. Tutaj jest przykładowy kod w Daedalusie. Jest to instancja, nazywa się PCTIF. Ona ma wzorować postać w grze. Inicjalizacja wygląda jak ten kod, który inicjalizuje, przypomina trochę konstruktor inicjalizujący, który na przykład jest chyba z tego, co się mówi w C-Sharpie. Czyli po prostu tutaj tworzymy instancję i w takim konstruktorze przypisujemy wartości. Tak właśnie wygląda w tym kodzie, w Daedalusie stworzenie instancji. Tutaj inny kod to jest funkcja w Daedalusie, czyli prawie że przypomina na funkcję w języku C, prawie że taką samą składnię ma. W tym języku, jak widać, istnieją ify, istnieją wywołania funkcji, jak w innych językach. Tutaj widzicie m.in. wywołanie funkcji output i argumenty, jako argumenty podaje się, do kogo mówimy, czyli na przykład self to jest taka zmienna globalna, którą jesteśmy my, over, że to jest, że my mówimy, over do drugiej postaci, a jako trzeci argument tej funkcji output jest po prostu ID tej rozmowy. To jest jeszcze trochę
taki śmieszny mechanizm, że teksty, te poszczególne teksty są zostawiane w komentarzach i te komentarze mają znaczenie, czyli nie możemy sobie tam byle czego napisać, bo potem odpalany jest tool, który wyciąga wiąże te IDki, które są by output wraz z tymi komentarzami i na podstawie tego jest stworzony taki plik dialogowy. To jest trochę śmieszne rozwiązanie, ale będziemy właśnie chcieli to poprawić. Pytanie teraz, po co chcemy zrobić kompilator Dedalusa? Przecież już taki kompilator istnieje, Gothic 2.exe już taki kompilator sobie posiada. A odpowiedź jest taka, że Dedalus w obecnym czasie jest trochę ograniczony. Nie ma czegoś takiego jak pętle for, pętle while w tym języku. Nie istnieją klasy, nie istnieją metody do klas. Także to jest trochę problematyczne przez to, jak tworzymy instancję jakiejś postaci i chcielibyśmy zrobić metodę, która na przykład mówi jakiś konkretny tekst. Teraz musimy to robić takimi hakami trochę. Fajnie, gdyby coś takiego się dało zrobić. Obecna składnia Dedalusa wymaga, żeby na końcu klamerek dawać średniki. Czyli na przykład jak robimy ifa, to musi być zawinięty takim średnikiem. No jest trochę to antyczne podejście, już właściwie tych nowych językach programowania nie używa się takich średników. Także ludzie czasami właśnie mają problem, bo widzą Dedalusa, piszą to, są przyzwyczajeni do C++, na przykład nie dają średnika i zastanawiają się, czemu nie działa. Jeszcze taką rzeczą jest to, że w Dedalusie da się definiować zmienne typu constants, ale gdy spróbujemy zmienić zawartość tej zmiennej, taki kod bez problemu przejdzie. A we wszystkich właściwie językach jest tak, że zmienna constans z nazwy nie powinna się dać zmieniać. No dobra, to wiecie już, że chcemy stworzyć kompilator języka Dedalus. Wiecie mniej więcej, czym jest język Dedalus, ale czym jest w ogóle kompilator? Otóż ja się tutaj będę posiłkował definicją z angielskiej Wikipedii, która nam mówi, że kompilator to jest po prostu taki program, który zamienia kod napisany w jednym języku programowania, w języku źródłowym, na kod napisany w innym języku programowania, w języku docelowym. Jak mówimy kompilator, to część z Was pewnie ma na myśli kompilatory w stylu kompilatora języka C albo C++, który to kompilator bierze kod źródłowy i zamienia go na kod maszynowy zrozumiały przez komputer. Są też kompilatory inne, na przykład języka Java albo właśnie języka Dedalus, które zamieniają kod źródłowy na kod bajtowy, który następnie jest wykonywany przez maszynę wirtualną. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten kompilator działa pod spodem, to ten kompilator wykonuje proces kompilacji, który się składa z 4 głównych kroków. Pierwszym krokiem procesu kompilacji jest analiza leksykalna, kolejnym krokiem jest analiza składniowa, inaczej parsowanie, następnie mamy analizę semantyczną i generowanie kodu w formie pośredniej i R z angielskiego to jest Intermediate Representation i ostatnim krokiem jest generowanie kodu wynikowego. W literaturze można się jeszcze natknąć na więcej kroków, na przykład na taki krok jak preprocessing, który występuje często przed analizą leksykalną. Jeżeli ktoś z Was programował w takich językach jak C albo C++, to tam w tych językach czasami piszemy takie linie, które zaczynają się od hasza. Na przykład hashtag define, hashtag include. Generalnie to są dyrektywy preprocesora i preprocesor wykonuje te dyrektywy przed fazą analizy leksykalnej. Oprócz tego czasami się można spotkać, że jest taki krok jak optymalizacja kodu. U nas w kompilatorze tego nie ma, natomiast gdyby ta optymalizacja była, to by się znalazła pomiędzy 3. a 4. punktem w naszym kompilatorze. Dobra, czym jest analiza leksykalna? Otóż jest to krok, który jest wykonywany przez część kompilatora, która się nazywa lexer albo scanner i polega to na tym, że ten lexer dostaje na wejściu jakiś kod w języku źródłowym. By the way, to jest poprawny kod w języku Dedalus i on zamienia ten kod na strumień tokenów, bo później będziemy w łatwiejszy sposób mogli operować na tych tokenach. Czym jest token? Token to jest po prostu taki obiekt, który zawiera w sobie informację, z jakiego kawałka tekstu kodu źródłowego powstał
oraz inne informacje, na przykład w której linii wystąpił, w której kolumnie wystąpił i pewnie jeszcze kilka innych informacji. I jak możemy zobaczyć na slajdzie, to na przykład pierwsze 3 tokeny powstały z słów fund, void oraz test. Możemy zobaczyć, że takie znaki jak spacje oraz znaki nowej linii nie wygenerowały nam żadnych tokenów. Pytanie dlaczego? No bo właśnie ten lekser ja zaprojektowałem w taki sposób, żeby ignorował białe znaki. Białe znaki są ignorowane, nie są z nich generowane tokeny i na późniejszych etapach kompilacji w ogóle nie bierzemy tych białych znaków pod uwagę. Kolejnym krokiem kompilacji jest analiza składniowa, zwana też parsowaniem. Jest wykonywana przez taką część kompilatora, którą nazywamy parserem. I jak to działa? No, parser generalnie dostaje od leksera ten strumień tokenów i według ściśle ustalonych reguł buduje z niego pewną strukturę. Zazwyczaj tą strukturą jest drzewo składniowe, z angielskiego Abstract Syntax Tree, czyli AST. I generalnie dzięki temu, że parser takie drzewo nam wygeneruje, to my jesteśmy w stanie bardzo fajnie zobaczyć, które tokeny składają się na przykład na deklarację zmiennej, które tokeny składają się na operację przypisania, na definicję funkcji, na wywołanie funkcji, na instrukcje warunkowe. W zasadzie wszystko mamy fajnie rozrysowaną strukturę naszego programu. I teraz przechodząc po prostu po tym drzewie, to jest zwykłe drzewo, więc przechodząc po tym drzewie, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego drzewa wszystkie istotne informacje potrzebne w dalszych krokach kompilacji. Co ważne, w tym kroku analizy składniowej wykrywane są też błędy składniowe. Czyli jak ktoś z Was na przykład gdzieś kiedyś programował i zapomniał średnika, albo gdzieś nawiasa, albo dostał syntax error. No, to jest właśnie błąd składniowy, wykrywany w tej analizie procesu kompilacji. Kolejnym krokiem kompilacji jest analiza semantyczna, analiza znaczeniowa i głównym zadaniem tej analizy jest wykrywanie błędów semantycznych, czyli błędów znaczeniowych. Co to jest za błąd? No wyobraźcie sobie, że macie jakąś linię i nie jesteście w stanie stwierdzić, czy w tej linii jest błąd, czy nie, dopóki nie poznacie pełnego kontekstu, w którym ta linia się znajduje. I przykładami takich błędów semantycznych jest na przykład coś takiego. Zdefiniujemy sobie zmienną o nazwie random, a następnie do zmiennej random przypisujemy wartość 5, czyli zwykła literówka. Tak? No widzimy, że to się nie skompiluje, będzie błąd, no bo nie możemy wpisać wartości 5 do zmiennej, która nie istnieje. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie tylko na linijkę random równa się 5, nie będziemy mieli informacji o tym, co znajduje się wcześniej, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest błąd, czy nie. Jakby składnia tego wyrażenia jest poprawna. Innymi przykładami błędów semantycznych jest coś takiego, czyli przypisanie wartości jednego typu do zmiennej innego typu, albo zadeklarowanie dwóch zmiennych o takiej samej nazwie w obrębie jednego bloku, lub odwołanie się do nieistniejącego atrybutu jakiegoś obiektu, albo coś takiego, czyli gdy funkcja oczekuje, że zwrócimy jakąś wartość liczbową, a my nie zwracamy nic. Oczywiście niektóre kompilatory to ostatnie potraktują jako błąd, inne po prostu rzucą nam jakieś ostrzeżenie. I mniej więcej w tym samym czasie, w którym wykonywana jest analiza semantyczna, jest też generowana forma pośrednia. To znaczy my sobie przechodzimy po tym drzewie za pomocą mechanizmów AND-LR4 i generujemy, wyciągamy z tego drzewa składowego jakieś dane i wpisujemy je do jakichś struktur w naszym kodzie i to jest właśnie ta forma pośrednia. Ja bym Wam chciał teraz pokazać, w jaki sposób kod źródłowy mapuje się na instrukcję w naszej formie pośredniej. Po lewej stronie na tym slajdzie widzimy kod źródłowy napisany w języku Dedalus. Po prawej stronie jest nasza forma pośrednia. U nas w naszym kompilatorze forma pośrednia się składa z dwóch list. Pierwsza lista to jest lista obiektów, w których każdy obiekt reprezentuje instrukcję assemblera. Druga lista to jest lista symboli, na której obiekty reprezentują funkcje, klasy, zmienne, stałe itd. I fajnie tutaj kolorami zaznaczyłem, w jaki sposób, które linie z kodu źródłowego generują które obiekty z której instrukcje. Więc na przykład x równa się help random 100 nam generuje 4 instrukcje. Pierwsza instrukcja push int 100, czyli wrzuć na stos wartość 100, następnie wywołaj funkcję zewnętrzną help random, następnie wrzuć na stos referencję do zmiennej x, no i następnie wywołaj instrukcję przypisania. W taki sposób powstaje właśnie nasza lista instrukcji. Jeżeli chodzi o tą listę symboli, czyli box na prawo, to widzimy tutaj testmod, czyli naszą funkcję. Jest też nasza zmienna x, czyli testmod.x. Po czym widzimy jakieś dwa dziwne symbole. 10 tysięcy i 10 001 zaczynające się od takiej dziwnej kropki. Otóż to polega na tym, że kompilator Dedalusa
działa w taki dziwny sposób, że jak znajdzie w kodzie źródłowym jakieś wolne napisy, czyli string nie przypisany do żadnej stałej, to on generuje stałe, wpisuje te stringi do tych stałych, no i w tym miejsce, gdzie te stringi wystąpiły, po prostu tam dodaje te stałe. Tak? Nie może być jakby wolny string w naszym kodzie. I te stałe tworzone przez Dedalusa mają nazwy od 10 tysięcy wzwyż. Czyli pierwsza ma 10 tysięcy, później ma 10 tysięcy, 1, 10 tysięcy, 2 i tak dalej. Oprócz tego na naszej liście symboli są też symbole reprezentujące funkcje zewnętrzne Dedalusa. Tych funkcji zewnętrznych jest kilkaset i przykładami takich funkcji jest na przykład właśnie help random albo funkcja print. No i generalnie, już mając tą formę pośrednią, to wygenerowanie tego kodu wynikowego jest dość proste. Najtrudniejsze kroki mamy za sobą. W zasadzie u nas nie generujemy kodu wynikowego, tylko plik wynikowy. Ten plik ma rozszerzenie .dat, jest to plik binarny. Ja taki plik skompilowałem, otworzyłem go za pomocą hex edytora, no bo gdybyśmy ten plik binarny otworzyli za pomocą notatnika, to byśmy jakieś krzaki zobaczyć. Więc musiałem użyć do tego hex edytora i zrobiłem tam tutaj screenshota. Ja musiałem trochę przeskrolować w tym pliku, bo na samej górze była długa lista tych symboli zewnętrznych, które reprezentowały funkcje zewnętrzne Dedalusa. Następnie są nasze symbole, czyli widzimy tutaj zaznaczyłem kolorem testfuns, testfuns.x, te 10 tysięcy, uwin i tak dalej. Czyli to są te wszystkie symbole, które wystąpiły w naszym kodzie. Po lewej stronie zaznaczyłem dwie wartości, czyli 40 i 3c. To jest pierwszy i ostatni bajt naszego kodu bajtowego, czyli po prostu kodu bajtowego naszej funkcji testfuns. Pytanie, w jaki sposób powstał ten kod bajtowy? On powstał z naszej formy pośredniej, a dokładniej z listy instrukcji. Prawie każda instrukcja na naszej liście instrukcji wygenerowała nam jakiś bajt. Weźmy pierwszą instrukcję, czyli push int 100. Kodem push int w systemie 16-owym, bo to są oczywiście liczby w systemie 16-owym, jest 40. Kolejne 4 bajty to jest argument za push inta. 100 w systemie dziesiętnym to jest 64 w systemie 16-owym, stąd ten zapis 40, 64, 00, 00, 00. No dobra, jak już mniej więcej wiecie jak działa kompilacja, to chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób w ogóle zacząć, w jaki sposób możemy zacząć robić ten kompilator. Nie zrobimy tu dzisiaj kompilatora, bo trochę kodu byśmy się musieli napisać, ale pokażę Wam, jak ruszyć. Co potrzebujemy na start? Potrzebujemy w zasadzie dowolnego narzędzia, nawet nie musimy mieć żadnego narzędzia, a jak chcemy to zrobić w taki sposób, jeśli chcecie to zrobić w taki sposób jak my, no to będziecie potrzebowali C# i AntL4, no i jeszcze będziecie potrzebowali Java, bo to narzędzie AntL4 to jest narzędzie napisane w Javie. Ona będzie służyło do automatycznego wygenerowania kodu lexera i parsera, tak abyśmy dwa pierwsze kroki kompilacji mieli z głowy i zrobione. No dobra, jak już mamy te wszystkie narzędzia, to co dalej? Tworzymy plik z gramatyką, a w tym pliku będą dwie gramatyki. Będzie gramatyka leksykalna i gramatyka syntaktyczna. Co to jest gramatyka leksykalna? Jest to po prostu zbiór definicji tokenów, gdzie po lewej stronie w tej gramatyce piszemy nazwę tokenu, a po prawej z czego ten token powstaje. Czyli jeżeli wystąpi w kodzie na przykład jakiś napis if, no to powstanie z tego napisu token o nazwie również if. Po prawej stronie oprócz napisów możemy stosować też wyrażenia regularne. Jak popatrzycie sobie na przykład na token o nazwie integer literal, no to ten zapis w tym przypadku oznacza tyle, że jeżeli w naszym kodzie źródłowym wystąpi jedna lub więcej cyfr pod rząd, to weź te wszystkie cyfry i wygeneruj z nich jeden token o nazwie integer literal. Można powiedzieć, że ta gramatyka leksykalna jest słownikiem naszego języka. Tu występują wszystkie słowa należące do naszego języka, czyli jest tym, czym słownik języka polskiego jest dla języka polskiego. Jeżeli chodzi o tą gramatykę, to ja na samym dole jeszcze dodałem takie dwa tokeny jak whitespace oraz newline i zaznaczyłem taką flagą strzałeczką, że mają być one skipowane. Co to znaczy? No po prostu tyle, że jeżeli w tekście wystąpią te białe znaki albo tabulatory, albo spacje, to je ignoruj, nie twórz z nich tokenów. Oprócz tego niektóre tokeny zaznaczyłem na czerwono, a to dlatego, że nie będziemy musieli ich definiować, jeżeli w odpowiedni sposób napiszemy gramatykę syntaktyczną, ale o tym powiem podczas omawiania gramatyki syntaktycznej. No i generalnie, jak już skończyliśmy tę gramatykę leksykalną, to teraz dzięki AntL'owi
ANTLR wygeneruje nam z tej gramatyki po prostu leksel i będziemy mieli pierwszy krok kompilacji gotowy. Przypomnę, jaki to był krok, to była analiza leksykalna, która zamieniała ten kod źródłowy na tą listę tokenów, na ten strumień tokenów. No i w zasadzie zasady, w jaki sposób, które rzeczy z których rzeczy mają powstać tokeny, to jest ta gramatyka leksykalna. Kolejną gramatyką, która będzie w naszym pliku, jest gramatyka syntaktyczna. Jest to gramatyka, która opisuje ogólnie strukturę naszego języka, składnie naszego języka. Czyli tutaj piszemy zasady, w jaki sposób w naszym języku mają wyglądać chociażby definicje funkcji, w jaki sposób piszemy bloki, przypisane, w jaki sposób deklarujemy zmienne, instrukcje warunkowe, wszystko. Jeżeli jesteśmy coś w stanie napisać w naszym języku, to wszystko musi być popisane w tej gramatyce syntaktycznej. Wszelakie pętle, klasy i tak dalej muszą być tutaj napisane. Jeżeli chodzi o zapis, w jaki sposób tworzymy tą gramatykę syntaktyczną, to na początku piszemy nazwę zasady. Może być dowolna, to zależy od nas. Następnie po dwukropku może wystąpić kilka rodzajów obiektów. Tam po dwukropku może wystąpić nazwa jakiejś innej zasady, może wystąpić token, do którego się odwołamy po nazwie. Jak na przykład w drugiej linijce mamy function def zasadę, odwołujemy się do tokenów po nazwie func, void, identifier. Również możemy się do tokena odwołać poprzez jego zawartość za pomocą nawiasów, za pomocą apostrofów pojedynczych. Tak, tu mamy na przykład apostrofy pojedyncze i nawias, czyli odwołujemy się do tokena poprzez jego zawartość. W tym przypadku, gdy odwołujemy się do tokena poprzez jego zawartość, to nie jest konieczne definiowanie tego tokena w gramatyce leksykalnej, ponieważ te tokeny, do których się w ten sposób odwołujemy, zostaną wygenerowane automatycznie. No dobra, jak mamy tą gramatykę syntaktyczną, to teraz ANTLR4 wygeneruje nam z tej gramatyki parser, czyli ten element kompilatora, który nam generuje drzewo składniowe. Więc w zasadzie mamy dwa pierwsze kroki kompilacji załatwione już szybko, a napisaliśmy zaledwie kilka linii kodu. No dobra. Jak mamy te gramatyki, to wsadzamy je do jednego pliku. U mnie ten plik się nazywa dedalus.g4, bo jest taka konwencja, że jest nazwa języka, później .g4. I teraz w jaki sposób z tego wygenerować parser i leksę? Otwieramy sobie konsolę. Musimy być w tym katalogu, w którym znajduje się nasza gramatyka. Wywołujemy po prostu polecenie ANTLR4 dla naszej gramatyki i doprecyzowujemy, że na wygenerowany lekser i parser mają być zapisane w C#. Bo w ANTLR4 może nam wygenerować te narzędzia, te lekser i parser w różnych językach programowania, w Pythonie, w JavaScriptie, w Javie i w wielu innych. Pod spodem wykonuje się jakaś komenda javowa, no i generalnie po wszystkim się okazuje, że w naszym katalogu, w którym jesteśmy, powstały nowe pliki. Nas interesują w zasadzie te pliki z rozszerzeniem .cs. Ten plik dedaluslistener.cs nas najmniej interesuje, bo to jest interfejs, nie będziemy z tego korzystali. Dedaluslexer.cs zawiera w sobie klasę, która reprezentuje lekser, dzięki czemu mamy pierwszy krok kompilacji z głowy. Dedalusparser, klasa reprezentująca parser, mamy drugi krok kompilacji z głowy. I mamy jeszcze DedalusBaseListener, o którym nie mówiłem. Jest to klasa, dzięki której teraz pomoże nam zrobić trzeci krok kompilacji. Nie zrobi tego na nas, ale nam pomoże. W jaki sposób wygląda ten DedalusBaseListener? Jak ktoś ma dobry wzrok, to zobaczy, że generalnie dla każdej zasady z gramatyki syntaktycznej w tej klasie są stworzone dwie metody. Enter, nazwa tej zasady, i exit, nazwa tej zasady. Bo generalnie trzeci krok kompilacji polega na tym, że my sobie po tym drzewie składniowym przechodzimy je, wyciągamy z niego informacje, wchodzimy do różnych gałęzi. Generalnie jak wchodzimy do jakiejś gałęzi oznaczonej przez na przykład definicję, czy to jest definicja funkcji, czyli function def, to uruchamiana jest metoda enter function def tego listenera. I w tym metodzie możemy pisać kod. Jak wychodzimy z danej gałęzi, to wykonywana jest metoda exit, na przykład exit function def. Generalnie my nie będziemy pisać kodu bezpośrednio tutaj, tylko sobie po prostu stworzymy naszego własnego listenera, dedalus listener, który będzie dziedziczył po tej klasie i będziemy nadpisywać odpowiednie metody. Ja bym Wam teraz chciał pokazać przykładowy kod, tutaj też trzeba będzie wytężyć trochę wzrok, bo trochę mały. W jaki sposób ANTLR4 nam pozwala chodzić po drzewie składniowym. W jaki sposób w ogóle chodzimy po tym drzewie. Mamy tutaj metodę, do której użytkownik podaje, programista podaje ścieżkę do pliku. My z tej ścieżki otwieramy plik, ładujemy zawartość tego pliku,
przekazujemy go do Lexera. Lexer generuje z tego strumień tokenów, który jest przekazywany dalej do parsera. Parser sobie w środku generuje z tego drzewo składniowe. Oprócz tego tworzymy sobie listenera, a następnie za pomocą metody walk, takiego obiektu jak parse tree walker, gdzie podajemy naszego listenera, podajemy gałęzie, po których chcemy chodzić, czyli main to jest parser.main to jest ta główna gałąź naszego drzewa, czyli to znaczy, że chcemy chodzić po całym drzewie. Uruchamiamy procedurę po prostu chodzenia po tym drzewie. Teraz pytanie, w jaki sposób to chodzenie po tym drzewie się odbywa? Jeżeli ktoś z Was miał na studiach algorytmy i struktury danych, to jest taka metoda chodzenia po drzewach, DFS się nazywa, Depth First Search, czyli przeszukiwanie w błąd. I właśnie z tej metody korzysta nasz parse tree walker. Czyli najpierw wykonywana jest metoda enter main, następnie wykonywana jest metoda enter function def, to wszystko są metody naszego listenera. I na przykład w takiej metodzie enter function def my jesteśmy w stanie odczytać, pozyskać wszystkie gałęzie znajdujące się poniżej. Czyli w tej metodzie możemy napisać kod, który nam wyciąga typ zwracany naszej funkcji, nazwę naszej funkcji, możemy sobie zrobić z tego symbol i dodać ten symbol na liście symboli. No i później idziemy w dół. Jak dojdziemy do gałęzi, gdzie nie da się już niżej iść, to wtedy wychodzimy do góry i wywoływane są funkcje exit. W tym przypadku będzie exit var declaration, exit statement, później wchodzimy do kolejnej gałęzi, no i przy dochodzeniu wywoływane są funkcje exit listenera. No i my sobie po tym drzewku całym chodzimy w ten sposób, wyciągamy wszystkie informacje z naszego kodu źródłowego w ten sposób, dokonujemy analizy semantycznej i generujemy przy okazji formę pośrednią. A jak mówiłem, z tej formy pośredniej wygenerowanie już kodu wynikowego jest dość proste. Ja bym chciał Wam jeszcze pokazać, w jaki sposób my zaimplementowaliśmy w naszym kompilatorze te metody enter i exit. Kilka przykładów, a w zasadzie jeden przykład. To jest przykład kodu z naszego kompilatora, gdzie my w tej metodzie enter function def, czyli kiedy Anteler przeszukuje drzewo i kiedy wchodzimy do gałęzi function def, co my robimy? Pobieramy nazwę funkcji, pobieramy typ zwracany tej funkcji, pobieramy ilość parametrów, tworzymy z tego symbol, dodajemy go na liście symboli, tam robimy jeszcze kilka mniej istotnych rzeczy, ale generalnie budujemy naszą formę pośrednią. Jeżeli chodzi o to, w jakim stanie jest teraz nasz kompilator, co już mamy, a czego jeszcze nie mamy, to o tym opowiem Wam teraz Artur. Dokładnie. Jedną z rzeczy, którą mamy już zaimplementowaną w kompilatorze, jest ładowanie plików SRC. Pliki SRC to nic innego jak lista wszystkich zależności, wszystkich plików ze skryptami. Czym jeszcze jest wspierane coś takiego jak wildcard, czyli ta gwiazdka. I w takiej sytuacji musimy wczytać, jest jakiś folder, jest ta gwiazdka, to wtedy wczytujemy wszystkie pliki, które są w danym folderze. Rzecz jasna jest podstawowa funkcja zaimplementowana, czyli bierzemy kod Daedalus-a, parsujemy go i generujemy plik dat, który już tam ma, który już jest używany przez Gothica. Obsługujemy błędy. Na razie, jeżeli chodzi o błędy semantyczne, to głównie są one po prostu obsługiwane przez Antlera. Myślimy nad napisaniem nowej strategii, ponieważ ta Antlerowa jest dosyć domyślna, trochę inaczej działa na przykład niż w takich językach jak C++, bardziej znanych, się chcemy ją poprawić. Nasz kompilator już potrafi generować pliki OU. Są to pliki z dialogami. Struktura tego pliku wygląda tak, że kluczem w tym pliku właściwie jest ID, a wartością jest jakiś tekst, czyli ID Diego 000 i coś tam witamy w kolonii, na przykład. Tak wyglądają te pliki i obecnie trzymamy, właśnie te pliki są generowane ze skryptów, ponieważ poszczególne dialogi, wcześniej już pokazywałem, że są w komentarzach, także musimy to wyciągnąć ze skryptów i nasz kompilator potrafi robić. Nasz kompilator potrafi wygenerować czytelny kod assembly. Wtedy domyślnie kompilator działa tak, że generuje plik dat, który używa silnik, ale tam wyłożył wam pewnego parametru, to wyświetlamy taki pseudo assembly, który my wymyśliliśmy.
nie jest to tożsame z x86. Znaczy ta składnia jest podobna do x86, do tych innych składni assemblerowych. To mamy już zrobione. I teraz pokażę Wam takie demo, w którym jest flow, jak właśnie używać tego kompilatora, jak się programuje, wydało się. Także to jest animacja GIF, będę ją komentował. Mamy pusty folder. W tym folderze robimy plik src. Definiujemy, że tam jest tylko jeden skrypt, który będzie się nazywał index.d. Teraz stworzymy ten skrypt index.d. Tutaj sobie piszemy funkcję. Main, jak ją nazywamy, to jest funkcja Dedalusie, to jest Dedalus. Definiujemy sobie tutaj zmienną t i będziemy do niej przypisywać jakąś wartość 10. Przypiszemy sobie jeszcze jedną wartość 12 i teraz zapiszemy to. Teraz spróbujemy sobie to skompilować. Tutaj robię taki alias do kompilatora, jak widzicie, to jest .NET, także to jest wszystko .NET ogarniane. Teraz spróbujemy sobie to odpalić tym kompilatorem. Podajemy jako argument ścieżkę do src. Tutaj kompilator mówi, że jest błąd, że nie ma średnika, także jak widzicie, obsługa nie działa. Dodajemy średnik. Włączamy jeszcze raz kompilator, wszystko się dodało błędu. Wchodzimy do folderu output i tutaj już jest wygenerowany plik dat. Tutaj jak widzicie, to jest ten kod właściwie, który tam był w tym dat, jest nieczytelny, ponieważ właśnie tam Krzysztof pokazywał wcześniej, że on ma sens, gdy będziemy właśnie znali co konkretnie na przykład byte, jaki kod reprezentuje. Jak tak tworzymy, no to wiadomo, że tam można powiedzieć, że to są głupoty. Teraz opowiem trochę o ciekawych problemach, na które się natknęliśmy podczas developmentu kompilatora. Jednym z takich problemów było to, że odkryliśmy, że skrypty Gotika oryginalnie są kompilator Gotika, gdy je ładuje, używa kodowania Windows 1250. No my w początkowej wersji używaliśmy po prostu UTF-8 i na początku nie mieliśmy wersji, ponieważ jak testowaliśmy to wszystko, robiliśmy ten kompilator, testowaliśmy na prostych skryptach, które nie miały żadnych jakichś nietypowych znaków, to miały znaki alfabetu łacińskiego i alfabet Windows 1250 jest tożsamy z tym alfabetem łacińskim, czyli tutaj powinno działać tak samo, ale rozbieżności są na przykład, gdy były już niemieckie znaki i one są inaczej kodowane w UTF-8, inaczej w Windows 1250. No na szczęście odkryliśmy to, zamieniliśmy właśnie kodowanie w naszym kompilatorze na Windows 1250 i zaczęło to działać. Kolejnym takim problemem, na który się natknęliśmy, to była zmienna o nazwie Instance Help. To jest taka zmienna wewnętrzna. My tam nigdzie nie definiujemy, tylko to jest taka wewnętrzna do komunikacji z silnikiem, zmienna stworzona. I gdy kompilowaliśmy oryginalnym kompilatorem Gotika, on dodawał taki znak, taki prefiks. Ten prefiks miał wartość FF tutaj w kodzie heksadecymalnym. I zastanawialiśmy się, czemu tak się dzieje, bo w skryptach dedalusowych takiego prefiksu nic nie było, po prostu był instance help, a nagle w tym pliku wynikowym dat dodawał kompilator oryginalnego Gotika, dodawał ten symbol. No, zastanawialiśmy się, czemu tak się dzieje. Ciężko powiedzieć, czemu tak zrobili. Ale po prostu naprawiliśmy to dodając ifa, gdy generujemy, zapisujemy naszą strukturę pośrednią do pliku dat. Po prostu gdy symbol ma taką nazwę instance help, to wtedy dodajemy taki specjalny do tej zmiennej taki prefiks. Inny problem, który mieliśmy, chyba bardzo powolna kompilacja, mianowicie w pierwszych wersjach kompilowały się pełne skrypty Gothic Skróta, kompilowały się jakieś 120 sekund
i zaczęliśmy się zastanawiać, czemu tak długo. Oryginalny kompilator kompilował prawie 30 sekund. Tutaj Krzysztof właśnie uruchomił profiler dotnetowy i w prosty sposób właśnie udało się znaleźć przyczyny. Były to właśnie listy. Trzymaliśmy listę wszystkich symboli, jakie wystąpiły w kodzie za pomocą listy i w wielu tam miejscach odwoływaliśmy się do tej listy, szukaliśmy elementów, szukaliśmy poszczególnych symboli. A lista, wiadomo, nie jest najlepszym rozwiązaniem do takiego problemu, ponieważ przeszukiwanie jest dosyć czasochłonne. I zamieniliśmy po prostu tą listę na słownik. W tym słowniku trzymaliśmy symbole i potem przeszukiwanie takiego słownika, szukanie jakiegoś elementu jest o wiele szybsze. I zeszliśmy chyba nawet do 20 sekund, czyli lepiej niż oryginalny kompilator Gotika. Ostatnim takim ciekawym problemem, na który się natknęliśmy, był przy próbie uruchomienia kompilatora na macOSie, na MacBooku. Mianowicie nie kompilowało się. Gothic 2 się nie kompilował, ponieważ kolejność ładowania skryptów była inna na Windowsie, a inna na macOSie. My używaliśmy do ładowania plików takiej metody directory.getFiles do NetCore'a i ona inaczej troszkę działa przy defaultowych ustawieniach, inaczej działa na Windowsie, a inaczej działa na macOSie. Problem wystąpił właśnie wtedy, kiedy ładowaliśmy w tym pliku SRC. Była jakaś ścieżka, która miała tego wildcarda, czyli tą gwiazdkę i jedna nazwa plików, były dwie nazwy plików na przykład. Jedna z tych nazw była prefiksem, czyli na przykład testfile.d, jeden plik, a drugi plik testfile2.d. I ładowanie na Windowsie działało inaczej niż na macOSie, ponieważ on jako drugi parametr ważności brał długość znaków. Im dłuższa zmienna, tym jest wyżej, a na macOSie to działało inaczej to sortował. Rozwiązaniem tego problemu po prostu było podanie customowej strategii, jak on ma sortować pliki. Także to jest taka uwaga, żeby uważać, gdy robimy program na kilka systemów, na przykład ładujemy pliki, to trzeba się upewnić, że na Windowsie, na macOSie i Linuxie to wszystko będzie działać bez problemu, bo może nie zadziałać jak u nas. Teraz opowiem o kilku rzeczach, które nauczyliśmy się, dowiedzieliśmy się o Dedalusie, o których wcześniej właśnie nie wiedzieliśmy. Taką rzeczą jest fakt, że operacje na floatach w Dedalusie są bardzo ograniczone. Mianowicie VM, maszyna wirtualna, na której jest uruchamiane te wszystkie skrypty Dedalusa po skompilowaniu, nie posiada kodów do operacji na floatach, czyli nie można dodawać floatów, nie można mnożyć, dzielić. Jedynie ma operację do intów, można dodawać inty, mnożyć i tak dalej, wszystko możemy z intami robić, ale z floatami nie. Trochę to wynika z faktu, że floaty są używane w Gothicu głównie jako parametry, które silnik wykorzystuje, czyli na przykład robimy sobie instancję jakiegoś NPC-a i chcemy ustawić na przykład szybkość, jak może machać mieczem. No wtedy po prostu używamy tego floata. To jest główne zastosowanie floatów. Nie robi się właśnie operacji na floatach. No. Odkryliśmy, że wyrażenia, że ify, warunek tego ifa nie musi być otoczony klamerkami. Może być po prostu coś takiego, że po prostu jest if, tutaj bezpośrednio piszemy ten warunek. Odkryliśmy to właśnie przy próbie kompilacji pełnych skryptów Gothica na skróka. Zastanawialiśmy się właśnie, co jest grane. No i dzięki temu odkryliśmy, że ify nie muszą być otoczone klamerkami, a jest to w większości języków programowania takich podobnych do C-like, to jest wymagane. Odkryliśmy, że w Gothicu można bezproblemowo napisać takie wyrażenie, czyli to jest if jest
D, średnik, czyli to nie jest ani przypisanie, ani wywołanie funkcji. Takie wyrażenie właściwie nic nie robi, także trochę nie ma sensu. W większości języków takich mainstreamowych, na przykład w JS-ie, gdy uruchomimy jakiś skrypt w JS-ie, czy to w przeglądarce, czy w Node.jsie i zrobimy takie wyrażenie, to najczęściej to robi konsol, po prostu printuje do konsoli ten dany symbol. Na Gothicu właściwie, jak przyjrzeliśmy, to takie wyrażenie, ono było gdzieś w Gothicu, w oryginalnych skryptach, ale właściwie nic nie robiło, także nie wiem, czy twórcy coś takiego, takich bubble zostawili. No więcej tam bubble zostawili. Teraz powiem Wam trochę więcej, co planujemy zrobić, gdy już tam skończymy tą pierwszą wersję kompilatora, która będzie zbieżna z tym oryginalnym kompilatorem. Jakie feature'y dodamy? Mianowicie chcemy dodać lepszą obsługę błędów, ponieważ obecna jest trochę taka defaultowa, używamy defaultowych strategii Anglera. Możliwe, że napiszemy własną strategię rozpoznawania błędów, żeby to było bardziej wygodniejsze w użytkowaniu. Na przykład semantyczne błędy, właśnie Krzysztof o nich mówił, nie mamy też do końca obsłużonych wszystkich semantycznych błędów. Na przykład możemy bez problemu zrobić zmienną, a potem przepisać do tej zmiennej inny typ. Czyli robimy inta, przepisujemy stringa i kompilator tego ich nie skompluje, nie będzie żadnego błędu. Także nad tym będziemy pracować jeszcze. Chcemy dodać obsługę booleanów, bo nie ma tutaj obecnie Dedalus nie pozwala na robienie booleanów, ale nie będzie to możliwe na poziomie maszyny wirtualnej Gothica 2, ponieważ maszyna wirtualna Gothica 2 obsługuje tylko właściwie inty, stringi, chyba można kontraktować je, ale nie obsługuje booleanów, czyli zrobimy to na poziomie języka, będzie dało się tworzyć booleany, ale potem to wszystko skompilujemy, de facto operacje będą robione na intach. Czyli troszeczkę podobnie jak w C, bo tam też jak chcecie booleany zrobić, to się robi coś takiego jak define, czyli właściwie booleany definiuje się na poziomie tego, jak to się nazywał, ten wcześniejszy koncept, tak, preprocesora. I de facto już preprocesor przejdzie tam de facto po podstawie 1 i 0. Taką rzeczą, którą chcemy dodać są pętle, na to tutaj dużo nie muszę mówić. Pętle właśnie czasem naszym skrypterom by się przydały. Przez to, że się nie przydają, na przykład trzeba powielić dany kod. To jest rzecz, którą chcemy dodać. Chcielibyśmy dodać metody. Trochę o tym mówiłem, że też nie ma metod w Dedalusie. Jak tworzymy klasy, tylko możemy tam jakieś parametry przypisywać, nie ma żadnych metod. A wiadomo, gdyby takie metody były, to kod modyfikacji byłby ładniejszy, bo moglibyśmy właśnie, no lepsza abstrakcja byłaby. Teraz po prostu jest tylko za pomocą robienia funkcje i no metod się po prostu nie da robić, a przydałoby się. To jest taki feature, który byłby bardzo specyficzny dla Gothica. Mianowicie my to nazwaliśmy translation stringi. I to ma rozwiązać problem z tym, że obecnie w Gothicu są trzymane content gry, mianowicie jak jest dialog na przykład jakiś i są opcje dialogowe, które można sobie wybrać jakąś sobie opcję dialogową, to te poszczególne wartości, te stringi są trzymane teraz w skryptach Dedalusa. No i to jest trochę kiepskie rozwiązanie, tak jak wcześniej mówiłem. Obecnie tłumacz musi albo znać Dedalusa, żeby zrobić tłumaczenie do modyfikacji, albo musi pracować dosyć mocno z skrypterem i on tam musi mówić i no, ta korelacja musi być dosyć duża. A dzięki temu feature'owi właśnie byłoby to o wiele łatwiejsze, bo moglibyśmy taką składnię, że dawalibyśmy przed literałem takim stringowym to by właśnie oznaczało taki translation string i potem de facto byłby na przykład jakiś JSON i podawalibyśmy ten JSON jako argument do kompilatora i by na przykład podstawiał te ID i zamieniał na poszczególne teksty. A potem na przykład byśmy stworzyli do tego JSON jakiś GUI i de facto tłumacz dostałby fajne narzędzie i nie musiałby się bawić po prostu z skryptach Dedalusa. Chcemy dodać operację na floatach.
To też nie jest możliwe za pomocą, używając obchodów, używając maszyny obecnie wirtualnej, bo ona nie pozwala na operacje na floatach. Możemy tylko używać ich jako parametrów. Także to trzeba by dodać na poziomie maszyny wirtualnej. Musielibyśmy mieć runtime i de facto byłyby floaty, ale de facto działałyby pod spodem pod intami. Także niestety tak to trzeba by zrobić. Na koniec myślę, że czekamy na Wasze sugestie. Co chcecie właśnie dodać do Dalusa? Osoby, które programują, bawiły się kiedyś w modowanie Gotika. Coś Wam nie pasowało, możecie jak najbardziej pisać do nas. Na GitHubie mamy swój projekt, jakie macie uwagi. Myślę, że community też, jeżeli ten projekt będzie się rozwijał, zaproponuje nam jakieś nowe feature'y. Ostatnio nawet dostaliśmy gwiazdkę od gościa, który robi taki projekt Regot. To jest duży projekt, który ma zadanie jeszcze zaimplementować od nowa Gotika. Dałoby się właśnie uruchomić takiego, ten Regot będzie działał na Androidzie i tak dalej. Dostaliśmy od niego gwiazdkę, także powoli coraz więcej gwiazdek dostajemy do przodu. Teraz pytanie, czy piszemy testy? Po co? Nie no. Piszemy testy i te testy nam pomogły, bo już kilka razy robiliśmy taki poważniejszy refaktor i trochę nam uratowały dupę, za przeproszeniem, te testy. Mamy ich dosyć sporo. Piszemy unit testy, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda struktura. Typowy właśnie taki unit test u nas polega na tym, że dajemy tu jakiś skrypt, dajemy tutaj skrypt downloadowany po prostu stringiem, parsujemy go i na dole mamy listę instrukcji, która powinna zostać wygenerowana. To jest właśnie ta lista instrukcji, to jest ten właśnie nasz wewnętrzny kod, o którym właśnie Krzysztof wcześniej mówił. Forma pośrednia, czyli mamy ten push in, add, możemy tutaj labele otworzyć i w ten sposób właśnie sprawdzamy, czy dana składnia, tutaj na przykład funkcję testujemy, czy jest dobrze zaimplementowana. Tak, z tego co pamiętam, ten plik jest bardzo obszerny, on posiada 6000 linii kodu, oczywiście wszędzie to zrefaktorować, no ale bardzo dużo tutaj Krzysztof właśnie głównie napisał testów, także są bardzo pomocne, bo wszelakie refaktoring o wiele bezpieczniejszy. Piszemy też testy end-to-end. W takim teście ładujemy po prostu plik. Mamy przygotowany wcześniej plik dat, który został wygenerowany przez oryginalny kompilator Gotika. Bierzemy nasz plik, kompilujemy, tworzymy plik dat i porównujemy te pliki binarne, czy są tożsame, czy to jest to samo. Porównujemy też pliki CSL i OU, czyli te pliki z dialogami. I tak samo sprawdzamy, czy to, co wygenerował nasz kompilator, jest tożsame z tym, co wygenerował oryginalny kompilator Gotika. Do automatyzacji używamy takiego narzędzia CircleCI, może znacie, dosyć popularne. Ono robi to, że odpala nam po prostu te testy, które napisaliśmy i na przykład wysyła nam maila, że ktoś coś tam dodał, ale że to nie przechodzi. Tak samo to narzędzie z tego co wiem blokuje, może nie blokuje, ale jak ktoś robi jakiś feature, robi do tego merge request, to ono potrafi taki czerwony guzik dodać wtedy, kiedy testy nie przechodzą. To jest pomocne, bo już się zdarzyło właśnie nam, że coś tam nie przechodziło i okazało się, że ktoś tam bug dodał i to narzędzie zweryfikowało to. Jak już wcześniej wspominałem, używamy .NET Core'a i dzięki temu możemy uruchomić nasz kompilator na wszystkich systemach, z czego testowaliśmy głównie na Windowsie i na macOSie. No i to będzie wszystko. Potrzebujemy programistów, także chętnie też się zgłaszać. No i dziękujemy. No dobra, to dziękuję bardzo.